Pierwszą podstawową rzeczą, o której trzeba wspomnieć, są kampanie, kariera. Przejdźcie sobie misję z kariery. Ja tego nie zrobiłam. Przeszłam zaledwie 5 misji, a nawet nie, bo tylko 4. I przez to dużo rzeczy po prostu nie wiedziałam później, jak działają. Jak już zrobicie karierę, to wtedy przechodzimy do kolejnych, do franczyzy na przykład lub do piaskownicy. I ja w tym odcinku pokażę Wam, jakie są fajne porady i jakie są fajne sposoby, żeby sobie ułatwić rozgrywkę w Planet Zoo z budowaniem, z zarządzaniem i tego innego typu rzeczami, tak? Ja jestem Black Zebra i zapraszam Was do kolejnego odcinka Planet Zoo. Nawet z jednym zwierzęciem zarobisz kasę w Planet Zoo i nie zbankrutujesz. Wystarczy, że postawisz na edukację. Ja już to pokazywałam w odcinku, jak nie zbankrutować w Planet Zoo, właśnie dzięki edukacji. Tutaj miałam na początku tylko tego jednego legwana, nie było jeszcze żółwi. I po prostu z odpowiednim poziomem edukacji pieniądze same wpływały na konto, goście przychodzili i byli zadowoleni. Miałam wtedy nie wiem ilu gości, teraz mamy 219, a pieniędzy ponad 30 000, bo wybieg dla żółwi trochę też tych pieniędzy zjadł, że tak powiem, ale kasa cały czas się produkowała, goście przychodzili, byli zadowoleni. Także edukacja tutaj w tej grze jest naprawdę podstawą działania całego tego biznesu. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z Planet Zoo, to naprawdę też polecam zacząć od małych zwierząt. Nie kupować od razu słoni, tak jak ja tutaj mam, gdzie moje zoo jest naprawdę małe, bo mam raptem 3 gatunki zwierząt, a przepraszam, teraz już 4, ale naprawdę na samym początku dobrze jest mieć tylko małe zwierzęta. Dlaczego? Bo małe zwierzęta potrzebują małych wybiegów, a tutaj płaci się podatki za grunt. Co więcej, płacimy tutaj też za żywienie tych zwierząt, a niektóre zwierzęta jedzą więcej, także wtedy też więcej tej kasy idzie na wyżywienie dla nich. Dobrym pomysłem na początku samym, żeby zacząć po prostu zarabiać gotówkę i mieć za co kupować kolejne zwierzęta oraz budować wybiegi, jest ustawienie kilku zwierząt w ekspozycjach. Zajmują mało miejsca, mało jedzą, a generują zyski. Jeżeli nie lubisz, gdy w grze robi się ciemno, bo nastaje noc, a światła nie wystarczają do tego, by dostatecznie rozświetlić tutaj Twoje wybiegi, zawsze można sobie zmienić godziny otwarcia zoo. Ja mam ustawione od 8 rano do 21:30. I jak to wygląda w praktyce? Kiedy przychodzi 21:30 i jest już dosyć ciemno, minutę po, dosłownie, minutę czasu w grze po, czas przeskakuje od nowa do następnego dnia, czyli do 8 rano i znowu mam jasno. Dzięki temu nie gram już po ciemku i no cóż, nie muszę się martwić, że nic nie widzę. Także jeżeli nie lubisz nocy, nie lubisz, żeby tu była noc, to możesz spokojnie sobie ustawić godziny zoo. Wtedy ten czas będzie automatycznie przewijany, czyli ten nocny czas. Skoro jesteśmy już w tym panelu, to również dobrą rzeczą jest to, żeby podnosić ceny biletów z każdym nowo nabytym zwierzęciem. Goście i tak będą stwierdzać, że ceny biletów są za niskie i wtedy oczywiście można też podnieść, także możemy czekać, aż goście zaczną o tym mówić, albo samemu po prostu z siebie podnosić za każdym razem ceny biletów. Kolejną rzeczą, o której w sumie już wspominałam w odcinku Jak nie zbankrutować w Planet Zoo, jest ustawianie cen za toalety, tak? Cen biletów. No w toalecie nie ma na szczęście biletów. Ustawiamy sobie $1 na każdą toaletę. Można sobie tutaj kliknąć ten suwak i wtedy będzie synchronizować ceny dla wszystkich toalet, czyli za każdym razem jak stawiamy toaletę, to nie musimy w niej ustawiać ceny, tylko po prostu z automatu będzie już to $1. To samo tyczy się też bankomatów, chociaż ja osobiście u siebie tego nie ustawiłam, ale stawienie ceny $1 za toalety naprawdę wbija nam sporo kasy na konto, jak i ustawianie skrzynek na datki, które też generują sporo zysków. Ale to już pewnie wiecie. Przejdziemy sobie teraz do badań weterynaryjnych. Dlaczego one są istotne? Nie tyle to, że dzięki temu możemy stawiać i budować kolejne rzeczy dla naszych zwierząt, kolejne atrakcje dla nich, zabaw, to jeszcze istotną kwestią jest to, że wszystkie głośniki, które mamy ustawione przy wybiegach oraz tablice tutaj informujące o jaki to jest gatunek zwierzęcia, one wtedy dają więcej informacji, są bardziej bogate, tak jakby. Na początku te głośniki przedstawiają jakieś podstawowe informacje o zwierzęciu, ale wraz właśnie z postępem tych badań, kiedy nasi weterynarze wiedzą już więcej o gatunku, no to wtedy tych informacji jest przekazywanych więcej.
Zatrudniajcie nauczycieli. Ustawiajcie im stanowiska, w których mogą przeprowadzać wykłady. To też bardzo wpływa na edukację. Tutaj, jak widzicie, jest stanowisko ze schodkami, z ławeczkami, gdzie oni sobie mogą usiąść, nasi goście. W przeciwnym razie będą tutaj się ustawiać dookoła tego naszego nauczyciela, no i trochę będą robić tłok, tak, na ścieżce, więc warto takie schodki im ustawić. O wyznaczonych porach nauczyciel przychodzi i robi wykład na temat zwierzęcia. Muszą być to stanowiska postawione blisko wybiegów, a najlepiej przy samym ogrodzeniu, bo często też ci nauczyciele robią takie interakcje ze zwierzętami, a raczej z wybiegiem, czyli na przykład rzucają tam jedzenie albo wydają jakieś dźwięki, naśladując zwierzę, które jest za ich plecami. Także warto naprawdę inwestować w nauczycieli. Poza tym, że stoją przy stanowiskach i przeprowadzają wykłady, oni też sami z siebie chodzą po zoo, zaczepiają gości, opowiadają im jakieś ciekawostki i tak dalej o zwierzętach i to też wpływa na edukację. Także naprawdę nauczycieli warto mieć w swoim zoo przynajmniej, nie wiem, 2, 3 albo chociaż jednego. Teraz przejdziemy do sekcji budowania i tutaj pierwszy przykład tego, jak też można poprawić wygląd swojego zoo. Jak widzicie, mam tutaj 3 budynki, gdzie jeszcze jeden ma źle ułożony dach. 3 budynki gospodarcze, że tak powiem, dla pracowników, które stoją obok siebie i każdy jest obudowany, no tutaj tymi deskami, tak? Ale można to zrobić w o wiele ładniejszy sposób. Jak widzicie, ja tutaj zburzyłam już te wszystkie budynki, postawię je od nowa, tym razem w inny sposób, bliżej siebie, co może na początku wydawać się niezbyt ładne, że tak powiem, ale uwierzcie mi, to na pewno wyjdzie lepiej. Już nie pamiętam, jaki tam był budynek, ale to nieistotne, ponieważ i tak one zostaną zburzone na końcu, bo okazuje się, że są niewydajne w tym miejscu. Za mało po prostu pracowników korzystało z tych obiektów, więc nie ma sensu. I dlaczego ustawiam je teraz obok siebie? Zamiast osobno każdy budynek obudowywać osobno, no to tutaj zrobimy tutaj jeden wielki budynek. Będzie to wyglądało na pewno zdecydowanie lepiej. No cóż, według mnie to wygląda o wiele lepiej niż poprzedni stan tych budynków. Oczywiście można dodać tu jakieś ozdoby, okienka, jak kto woli, jak kto chce, także polecam. Tworzenie własnych ścian według naszego własnego uznania, tak jakby customowych, tak? Tak to można nazwać. Mamy tutaj zwykłą betonową ścianę. Nic nadzwyczajnego, nic ciekawego, ale weźmy sobie do tego belkę. Dla przykładu, po prostu zwykłą belkę, którą będziemy mogli tutaj udekorować naszą ścianę. Nie będę tego robić teraz super dokładnie, bo chcę po prostu to pokazać w miarę szybko, więc niestety, ale precyzja idzie tutaj na bok. Żeby nie ustawiać kawałek po kawałku, możemy robić coś takiego jak kopiowanie, czyli dodajemy sobie do grupy, przytrzymujemy lewy shift i klikamy lewym przyciskiem myszy na elementy, które chcemy dodać. Jeżeli przypadkiem nam się zaznaczy za dużo, bo na przykład zaznaczamy sobie jakiś obszar i dodało nam się praktycznie wszystko, to można od tej grupy rzeczy również odjąć. W tym przypadku klikamy lewy Ctrl i klikamy na rzeczy, które miały się nie dodać. No i cała ściana nam się odznaczyła, ponieważ betonowa plus deski po prawej i lewej tworzą już jedną grupę. Teraz klikamy sobie powiel i w ten sam sposób ułożone skopiują nam się elementy. Minus jest taki, że gdybyśmy mieli tutaj jedną deskę, to po skopiowaniu ona niestety nie skopiuje nam się dokładnie w takim ułożeniu, jakie już mamy, więc warto przed kopiowaniem dodać sobie minimum 2 elementy do grupy, żeby zachować ten sam układ i kształt. Tak samo jak i własne ściany, ogrodzenia i tak dalej, możemy też tworzyć własne unikalne alejki i ścieżki. Do tego potrzebujemy jakiejś podłogi. Dla przykładu weźmiemy sobie pierwszą lepszą. Może tą, którą w sumie chyba lubię najbardziej. Chyba ten kolor mnie urzeka. Najpierw musimy ułożyć to w odpowiednim miejscu, tak żeby to było na poziomie ziemi i oczywiście dobrze wcześniej sobie ten teren wyrównać na płasko, bo w przeciwnym razie będzie nam po prostu ta ziemia przebijać tutaj przez te deski. Wybieramy naszą ścieżkę bez tej ziemi tak jakby pod spodu i może zmniejszmy sobie szerokość, ponieważ to jest domyślnie na 4, tak samo jak i ta płytka podłogowa też ma szerokość 4 metrów i po prostu budujemy sobie ścieżkę. No i tak krzywo coś ustawiłam i tak to nie jest takie łatwe, jak widać. Ale to nic, zawsze można sobie ten po prostu panel poprawić i dostosować do szerokości ścieżki, czyli obracamy sobie to
tę stronę, przesuniemy trochę tutaj i gotowe. I teraz ludzie, nasi goście będą sobie po tym chodzić. Jest to ścieżka, tak? Mimo że mamy tutaj na górze nasz własny panel, jaki sobie ustawiliśmy. Na przykład do tworzenia takich właśnie wybiegów dla zwierząt, po których mogą poruszać się również goście. Tutaj sobie biegają zwierzątka, a goście mogą je podziwiać. Sami zobaczcie, one sobie tutaj hasają, a goście mogą wśród nich przechadzać się bez problemu i je oglądać. Oczywiście goście nie wyjdą poza teren tej ścieżki, także możemy sobie to ustawić tak, żeby nie kolidowało tam z naszymi innymi rzeczami, które są na wybiegu dla zwierzątek. Jak zrobić taki wybieg? Myślę, że bez problemu to każdy sam ogarnia, a jeżeli nie, to ja oczywiście w następnym odcinku też pokażę, jak stworzyć taki wybieg, po którym mogą poruszać się goście. Skoro jesteśmy przy ścieżkach, to polecam też inny sposób na budowanie tras, niż być może do tej pory robiliście. Załóżmy, że tworzymy nowy wybieg, tak? Prowadzimy tutaj ścieżkę do tego wybiegu, a tutaj w tym miejscu będzie na przykład miał być taras widokowy, no i potem oczywiście wybieg. Zanim zaczniecie robić to w ten sposób, jeżeli tak robiliście, że tworzycie schody do góry, tak, żeby trochę było nad podwyższeniu, a później tworzycie sobie jakiś taras, spróbujcie tej metody, a myślę, że na pewno Wam się spodoba. Pierwsze co, to tworzymy najpierw taras osobno, z dala od tej ścieżki. Żeby podnieść sobie ścieżkę do góry, wystarczy przycisnąć lewy shift i po prostu przesuwać na odpowiednią wysokość, jaka nas interesuje. Później zmieńcie sobie szerokość, w zależności jak duży ten taras chcecie mieć. Ja ustawię na 6 metrów. No zmień się. Dobra, mam. I teraz tak, stawiam pierwszy element, po czym włączam wyrównanie do siatki po to, żeby nadać temu tarasowi ładny kształt. Zaznaczam sobie, w którym miejscu chcę to mieć. I teraz będzie mi się tworzył ładny, kształtny taras bez jakichś dziwnych tutaj kształtów, że tak powiem. No i skoro mamy taras gotowy, to możemy wyłączyć już zaznaczenie siatki, ponieważ tą ścieżkę na dole zbudowałam tak w losowym miejscu, więc to teraz się nie sprawdzi. Tym bardziej, że schodów niestety nie możemy w trybie właśnie tej siatki budować, więc wyłączam zaznaczenie siatki, wybieram miejsce, z którego będzie zejście, no i tworzę sobie schodki w dół, które będą prowadzić już do tej ścieżki. Dla mnie jest to naprawdę super sposób i żałuję, że nie znałam go wcześniej, bo moje tarasy wyglądały po prostu źle. Chociaż z drugiej strony taki artystyczny nieład też jest w porządku. Jeżeli też chcemy, żeby na dole były kolumny, to w opcji tworzenia ścieżek zaznaczamy sobie tutaj podpory ścieżek i te podpory powinny się pojawić. Może tutaj nie, bo jest ścieżka dosyć nisko, ale spróbujmy zrobić taką ścieżkę nieco wyżej. To też jest kolejna w sumie opcja, jeżeli chcemy dodać nową ścieżkę, a nam się tutaj uparcie dokleja do tej, która już istnieje, naciskamy Ctrl lewy i wtedy stawiamy ścieżkę, w którym miejscu chcemy, tak? Ona nam się z automatu nie będzie już tutaj doklejać. Jest to czasami frustrujące i też o tym nie wiedziałam. Także weźmy sobie jednocześnie Ctrl i Shift. Chyba się uda się. Dobra, postawmy ją naprawdę wysoko. I jak widzicie, stworzyła się podpora już do tej ścieżki, tak? Także to też można sobie wszystko w tych opcjach zaznaczać. Nie będę wszystkich omawiać, ale naprawdę polecam sprawdzić sobie wszystkie po kolei, jak to działa. Mogę Wam jeszcze jedną w sumie fajną rzecz pokazać, o której też nie wiedziałam, a jest to w tych pierwszych opcjach blokada kątowa. Ja zazwyczaj tą blokadę kątową miałam wyłączoną. I kiedy próbowałam stworzyć sobie coś takiego, takie jakby, nie wiem jak to nazwać, takie rondo powiedzmy, tak? No to jak widzicie, tutaj faktycznie jest ta przerwa, ale ona nie jest zbyt równa. Natomiast jeżeli zaznaczymy sobie blokadę kątową i spróbujemy stworzyć od nowa takie rondo, to zobaczycie, że będzie to o wiele ładniej wyglądało. Dobra, mamy. Zobaczcie, jaka jest różnica. Jaki tutaj ten obszar jest równiutki. To jest idealnie po prostu proste. O wiele lepiej to wygląda niż tutaj moje niekształtne jajko. Także polecam też używać tej opcji. Kopiowanie i cofanie naszych akcji. Dla przykładu skopiuję sobie tutaj ten kamyczek, tak?
i ustawię go w ten sposób. Stwierdzam, że jednak ustawiłam go w złym miejscu i chcę to cofnąć. Należy wcisnąć Ctrl Z i nam się to wszystko cofa. Po czym stwierdzam, że nie, jednak to było dobre ustawienie. Chciałabym, żeby stał dokładnie w tym samym miejscu. Naciskam więc Ctrl Y i kamień pojawia się z powrotem w tym miejscu, w którym pierwotnie go wkleiłam. Też o tym nie wiedziałam, znałam tylko Ctrl Z, a o Ctrl Y nie wiedziałam, ale naprawdę bardzo ułatwia to życie w Planet Zoo. Stawiamy sobie zwykłą ławkę, musi być ona przy ścieżce, także niech sobie stoi tutaj. A teraz ładnie ją obudujemy elementami, jakie chcemy, żeby nasza ławka zawierała. Później wystarczy taką ławeczkę sobie postawić w miejscu, które nas interesuje. Nakładamy na to naszą skórkę. Sami zobaczcie, ja tutaj właśnie ją postawiłam na tą tutaj obok. I nic, tylko patrzeć, jak goście sobie siadają. Może to nie wygląda jak kanapa, ponieważ dopiero co dowiedziałam się o tym niedawno i jeszcze nie stworzyłam żadnej fajnej kanapy, tylko teraz na szybko coś na zasadzie właśnie takiej sofy bardziej, ponieważ no cóż, to nie jest miękkie, tylko kamień, ale z daleka można pomyśleć, że to jakiś po prostu miękki materiał do siedzenia. Kolejną fajną opcją, chociaż w sumie nie jest to coś, co jest niezbędne, jednak też fajnie wygląda, to dekorowanie takich pomieszczeń gospodarczych, które robimy przy wybiegach, o czym też mówiłam, że bardzo polecam, żeby robić te budynki właśnie dozorcy i technika przy wybiegach dla zwierząt. Tutaj przydałoby się jeszcze pomieszczenie socjalne, tak żeby ten pracownik mógł sobie odpoczywać, bo jest to nawet wymagane do jakiejś strefy roboczej, żeby przypisać, no to potrzebny jest budynek dozorcy, pomieszczenie socjalne i wybieg, do którego przypisujemy pracownika. W tym wypadku ten dozorca zajmuje się jeleniami i żaden inny praktycznie tutaj nie przychodzi, ale o czym mówiłam? O tym, żeby sobie stawiać dekoracje. Niestety jest to dostępne, te dekoracje, tylko w jednym dodatku, ochrona przyrody, ale naprawdę bardzo fajnie to wygląda i dodaje trochę więcej realizmu do naszej gry. Co zrobić, żeby dodać więcej realizmu do naszej gry? Jak widzicie, tutaj jest drzewko, rośnie sobie takie ładne drzewko, no i na przykład możemy, chociaż nie musimy, dodać tutaj kubki liści. Takie kubki liści, które niby, że spadły z tego drzewa, gdzieniegdzie je tutaj rozrzucić i dodać, szczególnie w takich właśnie narożnikach i krawędziach i to naprawdę też wygląda super. Super sprawą w zoo jest kopuła obserwacyjna. Ja przypadkiem w ogóle na nią trafiłam. Nie mogę jej znaleźć w żadnej z tych kategorii, po prostu wpisuję teraz kopuła obserwacyjna i udaje mi się ją wtedy znaleźć. Tą kopułę ustawiamy na środku wybiegu w dowolnym miejscu oraz łączymy z taką specjalną bramką od tutaj barierek. Dzięki temu goście mogą przejść tunelem pod ziemią i przez tą kopułę obserwować sobie zwierzęta, ale to też w przyszłych odcinkach, także jeżeli chcecie zobaczyć, jak się coś takiego buduje, to zapraszam. I ostatnia, ale według mnie chyba najbardziej przydatna rzecz, o której też wcześniej nie wiedziałam, jest to budowanie idealnie okrągłych wybiegów. Na przykład, jeżeli chcemy stworzyć sobie własną wolierę dla naszych ptaków. Oto jak to zrobić. Wybieramy interesujący nas element, który będzie po prostu naszym okrągłym wybiegiem, wolierą, czymkolwiek. Stawiamy w dowolnym miejscu i odmierzamy sobie odległość, która nas interesuje. Ja tutaj mam 16 metrów. Każdy jeden kwadrat to są 4 metry. Tutaj macie po prawej stronie panel. Możemy tą siatkę oczywiście zmniejszyć, wtedy ustawiamy sobie mniejsze konstrukcje. Co teraz jest istotne? Musimy tą grupę zamknąć. Zaznaczamy teraz naszą grupę i dajemy powiel. Teraz wybieramy miejsce, gdzie docelowo będzie nasz wybieg miał stać. Budujemy jeden element. Niepotrzebnie przesunęłam, macham myszką, ale budujemy jeden element, potem wciskamy X i stopniowo przesuwamy po okręgu nasze elementy, które będą tworzyły nam idealnie okrągły wybieg. No i tutaj też pojawia się mały problem, ponieważ wiadomo, że te elementy nie zawsze uda się dopasować idealnie, ale jest też na to sposób. Możemy kontynuować obracanie, tak żeby dodać kolejną warstwę. W ten sposób stworzy się coś na zasadzie wzoru, który powiedzmy tak miał wyglądać, tak to miało być zbudowane, tak miało to wyglądać. No zobaczcie, wygląda to całkiem w porządku. Mi się takie coś bardzo podoba.
Jest to naprawdę super sposób, żeby tworzyć nie tyle wybiegi, ale jakieś inne elementy, które możemy sobie do naszego zoo dodać. Nie jestem pewna, ale chyba nawet można dodać tu wodę, a niestety nie można, tylko do szklanych wybiegów, czyli musielibyśmy w środku zbudować sobie właśnie szklany wybieg i wypełnić go wtedy wodą. Spróbujmy zrobić coś, co będzie naszym akwarium. Zasada jest taka sama. Ustawiamy jeden blok, później ustawiamy kolejny, dajmy na to 3, zamykamy grupę. Jeżeli nie zamkniemy tej grupy, no to obiekty będą się chciały ustawić z powrotem w tym samym miejscu po siatce, a my nie chcemy, żeby się nam po siatce ustawiało, bo wtedy absolutnie nie mamy dostępu, nie mamy możliwości, żeby przesuwać sobie tym dodatkowym właśnie menu. O, tutaj udało mi się praktycznie idealnie dopasować te bloczki, także odległość 12 metrów idealnie pasuje do tej wielkości elementów. No i teraz weźmy sobie barierę szklaną i zbudujmy sobie, może skrócę trochę długość, żeby było łatwiej, dajmy na to 4 metry, bo one są też długości 4 metrów i zbuduję sobie coś, co oczywiście no zaraz poprawię, bo to buduję tak na szybko, żeby tylko było. Proszę bardzo, mamy tutaj, teraz wystarczy dopasować sobie te słupki, tak jak nas interesuje, bez specjalnego ustawiania ich wcześniej. No to zależy od Was, czy wolicie od razu sobie dopasować je idealnie, czy jednak później poprzesuwać. Myślę, że nie ma to większego znaczenia, bo chodzi przecież o efekt. No i tutaj zabraknie mi jednego słupka, ale też jest na to metoda, jest na to sposób. Ustawię sobie wszystkie. No i tutaj jest opcja dodaj. No i dodajemy kolejny taki słupek. No chyba nie ten jednak chciałam. O, w ten sposób. Dodałam sobie kolejny słupek. O, no i gotowe. Teraz możemy to wypełnić wodą i będziemy mieć akwarium. Postawmy nawet, dajmy tutaj trochę wyżej, żeby można było to wypełnić wodą na maksa, bo w sumie też tak zrobiłam. Takie płytkie to przecież takie to akwarium. Jeżeli postawimy to ogrodzenie wyżej, to oczywiście będzie można dodać więcej wody. Na górze możemy później czymś się zabudować, żeby woda była aż do samej tutaj wysokości. No i mamy piękne akwarium. Nawet ładniejsze niż te, które zbudowałam w wybiegu dla słoni. Także widzicie, człowiek się uczy całe życie. Te słupki oczywiście sobie można poprawić, tylko niestety trzeba najpierw wodę opróżnić, bo teraz mi nie pozwoli, ale widzę, że tutaj jeden stoi krzywo. Tak czy inaczej, to są moje porady i tipy, których wcześniej nie znałam, a teraz dzięki temu, że je znam, gra jest naprawdę o wiele przyjemniejsza i ciekawsza. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli jeszcze uda mi się znaleźć jakieś fajne porady, to oczywiście też zrobię kolejny odcinek. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye bye!